obejść jezioro i zobaczyć, jak po drugiej stronie wygląda ta rzeka. Obeszłam jezioro i wygląda to znacznie lepiej. Tutaj ta rzeka się rozchodzi na kilka ramion i ogólnie się rozwalnia. Znalazłam stare znaki szlaku, co oznacza, że kiedyś tędy prowadził, tylko musiałam przejść przez piarżysko, ono jest niebezpieczne, były znaki, że kamienie spadają i pewnie dlatego zrobili tą durną kładkę, która się szybko rozpadła. Myślę, że tutaj spróbuję przejść i będzie ok. Ulżyło mi, ale trzymajcie kciuki. Udało się, jestem bezpiecznie po drugiej stronie już na szlaku. Tam widać, jak ta rzeka się rozlewa i spalnia. Jestem za takim wielkim głazem, żeby nie było słychać, bo znowu zerwał się wiatr. Musiałam stanąć na środku rzeki i przeczekać podmuchy wiatru, bo były tak silne, że obawiałam się, że mnie zwali. No ale dobra decyzja. Jestem cała i zdrowa. Mogę iść dalej. Do chatki już niedaleko. You're still singing Avril Lavigne song? Yeah. Bon appétit. Bon appétit. It's not too bad. A dalej pada. Bez szału, a ostatnie 12 km, jedyne 12, które dziś zrobiłam, było no dosyć przykre, bo cały czas padało i silne porywy wiatru. Kilka strumieni do przejścia, najgorsza była rzeka na koniec. Paskudna była, bardzo głęboka i właśnie z zawalonym mostem, który wam pokazywałam i to przejście, no na szczęście się udało. Potem już tylko kawałek do chatki, nawet się nie spodziewałam, że ona będzie tak blisko. No i mam towarzystwo. Tam siedzi Kaja, a tam Simon. No. Oni też mają kanał na YouTubie, tak się właśnie nazywa. Simon i Kaja, albo Kaja i Simon. Your YouTube channel is like that. And Kaja. Yeah, the other way. No więc mamy zebranie YouTuberów. Fajna rzecz. Już było nagrzane jak przyszłam, więc nie narzekam. Kolacja była dobra. A teraz jest cała nadzieja, że coś z tą pogodą się zrobi. Kaja w przeszłości 5 lat temu przeszła Norgę Polańsk i mówi, że miała fajną pogodę. Miała po tydzień pięknej pogody słonecznej. A ten rok jest wyjątkowo parszywy. No, tak trafiłam niezbyt fajnie, więc cóż, może wrzesień będzie ładny chociaż? Bo na razie ten sierpień to masakra. Jeszcze jutro cały dzień deszczu. Deszczowy dzień, bezbranie trwa, woda już troszeczkę opada, widać to, no ale nadal jest głęboko. Udało mi się przejść tam po tych kamieniach
właśnie poniżej kamieni ostatecznie nie przeszłam po kamieniach, więc mam wodę w skarpetkach, ale bałam się balansować, bo no cóż, podpięcie kończy się w wodospadzie. Tam poniżej są dalej kaskady. Byłoby bardzo łatwo tutaj zbudować most, bo są takie urwiska kanionu, no ale jak widać nikt nie czuje takiej potrzeby.
Ta chatka nie jest oficjalną chatką noclegową, jest chatką odpoczynkową, więc tym lepiej. Byłam sama, nagrzałam sobie w piecyku, niepotrzebnie niosłam drewno z poprzedniej chatki, tam było na ziemi. Stwierdziłam, że wezmę, bo w poprzedniej tego typu nie było, ale tym razem drewno było. Piecyk grzał, także ugotowałam na nim kolację. No i super, wieczorem jeszcze wiało, a teraz już jest lepiej, poprawa pogody. Ale mam jeszcze kawał drogi do następnego sklepu, a z jedzeniem to tak średnio. Powoli zapasy się kurczą i muszę liczyć, ile plastrów salami jem. Niestety, mam śniadanie. Chciałabym przejść gdzieś 38 km, ale to jest 38 km na mapie. A jak wiadomo, też dystanse kłamią. Wczoraj rzekomo miałam do przejścia 22 km, a zajęło mi to aż 10,5 godziny z przerwą. Więc to raczej niemożliwe, żeby to było 22 km. Myślę, że było około 25-27. Zapisałam sobie 26. Ktoś powinien to przejść z GPS-em i sprawdzić, ile jest naprawdę. Ale chatka jest fajna. Takie lubię, taka przypomina mi Finlandię. Takie proste, siermiężne, po prostu drewniane rzeczy. Bodęte wyglądają czasem jak z konkursu designerskiego i są czasami zbyt plastikowe, zwłaszcza ta ostatnia, którą mijałam, więc ta jest o wiele fajniejsza. Idzie mi dziś dobrze, już mam ponad 12 km zrobione. W dole widać chatkę, do której miałam mieć 15 i chyba faktycznie jest 15, więc dobrze. To 1800. Miałam mieć już nowe buty na 1800 km. A od nowych butów wciąż dzieli mnie grubo ponad 100 km. Więc dystans wciąż się przedłuża. Ale pogoda jest cudowna dzisiaj. I dziś i jutro ma nie padać, więc jest to rzecz absolutnie niebywała i fenomenalna, więc korzystam i spróbuję te 38 km gdzieś zrobić. Na 1800. Lunch obok chatki, na ławeczce. Jacyś ludzie są w pobliżu, więc ławeczka wystarczy. Ale piękne jezioro, bajeczne. I Szwecja po drugiej stronie. Właśnie minęłam Vindelfjällen, moje ulubione góry w Szwecji. One zostały za tamtymi wzgórzami. No i koniecznie muszę tu wrócić.
zarówno w Windelfjellen, ale właśnie tak można się będzie zapuścić gdzieś tu w te tereny, bo no, ta chatka ma rewelacyjną lokalizację i te góry mają wyraźny potencjał, nie są za strome i bagien jest mniej, jest tak 1/3 szlaku jest w wodzie, a 2/3 są suche, więc no powiedzmy połowa może, ale jest lepiej i kształty tych gór podobają mi się bardziej i to jest ten rejon, który lubię. Może pamiętacie, mam nadzieję, że oglądaliście mój zimowy film sprzed 1,5 roku, gdzie miałam -25 na pierwszym biwaku, to właśnie były Windelfjellen. To było gdzieś tam, więc kolejny powrót. Ale wystarczy, że się trochę posiedzi, jest lodowato, wieje wiatr, a jak przyjdzie chmurka, to w ogóle szkoda gadać. Ale teraz będzie podejście, to się rozgrzeje. A może jeszcze ze 2 lub 4 ryby truskawkowe z lukrecją. Nie jestem na 100% pewna, ale wydaje mi się, że to nieregularne wgłębienie na środku, na horyzoncie, to jest właśnie Dolina Windelälven i na prawo od niej będzie masyw Hammarfjället. A to znowu coś dziwnego. Myślałam, że będzie most na dużej rzece, ale rzeka po prostu znika w tunelu do elektrowni. Nic tego nizowego w środku gór znika sobie w tunelu. I dalej już nie ma rzeki i szlak prowadzi dalej, tak żeby przejść po kamieniach gdzieś dalej. Naprawdę trudno coś wyrozumieć z tych wszystkich dystansów. Tu mamy 5 na tabliczce. Utno pokazuje 3, a mapy CZ 3,7. Mam nadzieję, że najkrótsza wersja jest prawdziwa, ale wiem, że nie. Dziś w nocy miało być +3, więc oczywiście jestem w 4 ścianach. Spało się fajnie, tylko krótko. Obudziłam się za wcześnie. Teraz jest już po 7, muszę się zwlec. Za wczoraj zapisałam 39 km, a dzisiaj będzie 36. Mam nadzieję, jak dojdę. Ale sprawdziłam prognozę i na szczęście ma być nadal ładnie, więc super. W chatce jest pies, który na mnie szczeka, jak tylko się ruszę, ale jest uwięziony w pokoju dla psów. No, śniadanie, pakowanie i jak najszybciej się zwijać.
koło podbiegunowe północne. Teraz już naprawdę Laponia i naprawdę prawie Arktyka, ale dziś jest tak ciepło jak na Bahamach. A, wreszcie. Ale super kamienny domek. Ale nie zostaje tu niestety, bo trzeba korzystać z ładnej pogody i przejść jeszcze parę kilometrów, bo niestety Nordkap nie jest zbyt blisko stąd. Ale fajnie tu jest. No i po obiedzie. Dziś jestem sama w chatce. Nie tej, którą planowałam pierwotnie, tylko jakby wcześniejszej. 36 mi się nie udało zrobić. Wyszło jakieś 30, 31, 30,5 według mapy CZ, więc pewnie 31 co najmniej. Pierwsza herbatka leci, zaraz będzie jeszcze druga. A to pichcenie w chatkach to jest coś, co na pewno zapamiętam. Nikt tego nie robi. Jestem jedyną osobą, która cokolwiek wysmaża i gotuje. Wszyscy tylko gotują wodę i zalewają liofilizaty. A tu wszystko jest przecież patelnie, sztuczce, warzeszki. Wszystko, więc można sobie coś dobrego i pożywnego zrobić. No, zajmuje to chwilę więcej, no i waży też troszeczkę więcej, ale do przeżycia na krótsze odcinki można nosić. Niestety niedługo się skończy z krótkimi odcinkami, teraz będą te najdłuższe. Dziś się trochę zestresowałam tym, jak dużo mi jeszcze zostało do końca, a jest już połowa sierpnia. No i nie chcę absolutnie wędrować w październiku i w ogóle jestem już umówiona. Ojej, a taki kawał drogi jeszcze został. Ponad 1000 km, 1100 według mapy CZ, czyli 1200 w rzeczywistości co najmniej. Da się tam coś poskracać, ale nie po to tu jestem, żeby skracać, choć pewne rzeczy jest większy sens skracać.
jak po prostu jest jakieś bezsensowne bagno dookoła. Ale do tego czasu to jeszcze mi zostało. Teraz jeszcze jutro chciałabym zrobić 41 do Rockland. Potem 2 dni do Sulitjelmen, no i potem Szwecja. Ale w międzyczasie znowu zapowiadają jakiś straszny deszcz. Ale jutro jeszcze ma być ładnie. Wyjaśniła się dzisiaj tajemnica słupów i dziur w ziemi wypełnionych kamieniami, które widuję od wczoraj. To są stare słupy telegraficzne i szlak, którym idę, jest to szlak telegraficzny. Nie wiem, kiedy tą linię przestano użytkować. No dość dawno temu pościnano słupy i zostały takie właśnie umocnienia, w których te słupy były osadzone i po prostu pocięte kawałki tych słupów. I ja się właśnie zastanawiałam wczoraj, co to jest, czy ktoś próbował oznakować szlak takimi grubymi palami, a to właśnie telegraf. I chatki, które są po drodze, to były chatki telegrafistów. Kilka jest już w kompletnej ruinie, ale kilka jest w dobrym stanie i właśnie chyba ta, w której spałam, też była chatką telegrafisty. Fajnie, ciekawa rzecz. Na szczęście teraz jest tu Park Narodowy, już nic tu żadnej infrastruktury nie robią. Główna droga E6 biegnie po drugiej stronie tamtego pasma, a tu właśnie jest Park Narodowy Saltfjellet i Svartisen. Svartisen to są lodowce, które są tam, widziałam je wczoraj i przedwczoraj, ale szlak biegnie tą łagodniejszą częścią, czyli Saltfjellet. Fajne góry, polecam, zwłaszcza dolinę polecam. Teren nie jest trudny, generalnie pomijając kwestię bagien, która może wyglądać różnie w różnych latach w zależności od ilości wody, ale poza tym jest naprawdę ładnie. O, kolejna pozostałość po telegrafie. Nawet są takie uchwyty na tą linię. To tutaj nie doszłam wczoraj, ale w sumie tam było ładniej. Tu jakoś jest tak goło i wietrznie. Przerwa na lunch w kamiennym domku, takim samym jak ten, który widziałam wczoraj. Lasy Państwowe się nim opiekują. Jest stary bardzo, aczkolwiek nie wiem jak bardzo, ale naprawiany regularnie, bo widać, które kamienie były ruszone, dach był wymieniany. No nie jest tu zbyt przytulnie, bo od kamieni ciągnie zimnem i wilgocią. Podłoga widać, że jest nasiąknięta wodą od spodu. Bo dobre miejsce na pustelnię, a jakąś, albo jak żeby tu właśnie jakiś mnich siedział, dość ponuro. Jak się w kominku nagrzeje, to pewnie jest fajnie, ale trzeba byłoby chyba zużyć całe drewno, które to jest, żeby zrobiło się ciepło. A w tak surowej okolicy można budować faktycznie tylko albo z torfu, albo z kamienia, bo tu niczego innego nie ma. Bardzo, bardzo surowo. Siedziałam tu pół godziny i zmarzłam, a więc wychodzę na słoneczko i lecę dalej. Szlak gdzieś jest łaskawy, nie ma na razie oczywiście zbyt wielu bagien i jest w miarę płasko, idzie się dobrze.
Niezła zmiana, prawda? Wokół mnie zielono, drzewa, sosny. O, stęskniłam się za drzewami, więc fajnie je widzieć, takie pełnowymiarowe. Ale na tym koniec dobrych wiadomości, ponieważ złapałam zasięg i sprawdziłam prognozę pogody. Wiedziałam, że ma się popsuć pogoda i że powinnam się śpieszyć, dlatego starałam się iść w miarę szybko, jak mam nadzieję było widać. No ale pogorszyło się. Miało być najpierw 30 mm deszczu, a teraz zapowiadają 65 w ciągu jednej nocy z dużą ilością burz. A ja mam Park Narodowy Junkerdal z górami wielkimi, które widzieliście i które są tam, ale teraz nie bardzo widać. No i być na jakiejś odsłoniętej przełęczy w czasie tego kolejnego załamania pogody to jest ostatnia rzecz, którą bym chciała. No i w związku z tym jest zmiana planu. Miałam teraz iść do Replant, do sklepu, do wspaniałego supermarketu, w którym mają jedzenie, którego nie jadłam od 2 tygodni, bo dokładnie już 14 dni minęło od ostatniego sklepu. Co prawda w międzyczasie były te zakupy od ludzi, ale to co innego. No ale nie mogę tam iść, bo nie zdążę przejść Junkerdal. I na tamtym szlaku, którym chciałam iść, nie ma ani jednej chatki, więc po prostu totalnie nie ma się gdzie schować przed tym. Więc szybko poszukałam na mapie. Jeżeli stąd nie pójdę do Rökland, tylko od razu w Junkerdal i jeżeli dziś będę szła ile wlezie, to jutro wieczorem będę w chatce po drugiej stronie. Po drodze przewyższenia. Teraz właśnie wchodzę w dolinę i będę na 25 metrach nad poziomem morza. Właśnie zeszłam 1000 w dół, a jutro muszę wejść ponad 1000 i zejść znowu. Chyba nie aż 1000, ale w każdym razie jest dużo przewyższeń, ponad 30 km, nawet jeżeli dziś będę szła do nocy. No ale naprawdę nie chcę w tej nawałnicy tam być, no więc nie będzie pewnie za dużo filmowania, będę się bardzo śpieszyć, trzymajcie kciuki. A i zapomniałam powiedzieć, że no właśnie sklep, że na szczęście mam trochę jedzenia. Trochę mi zostało, mam jeszcze całą czekoladę, to ratuje sytuację. A po drodze w ostatniej chatce spotkałam panią, która powiedziała, że ma za dużo jedzenia i że chętnie mi coś da. Dała mi kabanosa, ser żółty, 2 zupki w proszku, coś jeszcze, to zapomniałam co. No więc jeżeli chodzi o jedzenie, to jakoś dam radę, brakuje mi pieczywa, no ale to nie jest takie ważne. Może będzie stacja benzynowa, chociaż chyba nie tutaj właśnie, chyba nie.